Fort Fryderyka Wilhelma w Kędzierzynie-Koźlu należy do najbardziej charakterystycznych, a jednocześnie najmniej znanych zabytków dawnych pruskich fortyfikacji na Śląsku. Ukryty dziś częściowo wśród drzew i gęstej roślinności, stanowi pozostałość po potężnym systemie obronnym, znanym jako Twierdza Koźle. Jeszcze ponad 200 lat temu miejsce to było jednym z ważnych punktów militarnych w tej części Europy. Dziś pozostaje milczącym świadkiem epoki, w której potężne mury i artyleria decydowały o losach miast i państw. Historia umocnień Koźla sięga XVIII wieku. W pierwszej połowie tego stulecia miasto znajdowało się jeszcze pod panowaniem austriackim. Jednak po I wojnie śląskiej, która zakończyła się w roku 1742, region ten przeszedł pod władzę Prus. Nowi władcy szybko dostrzegli strategiczne znaczenie miasta położonego nad Odrą. Rzeka była ważną drogą transportową i jednocześnie naturalną linią obrony. Właśnie dlatego król pruski Fryderyk Wielki zdecydował o budowie nowoczesnej twierdzy, która miała zabezpieczać granice państwa i kontrolować szlaki prowadzące przez Śląsk. W kolejnych dziesięcioleciach wokół miasta powstał rozbudowany system bastionów, redut, wałów ziemnych oraz fos. Twierdza Koźle stała się jednym z ważnych punktów obronnych pruskiego Śląska, obok takich twierdz jak Kłodzko, Nysa czy Srebrna Góra. Jednak rozwój sztuki wojennej sprawiał, że fortyfikacje musiały być stale modernizowane. Wraz ze wzrostem znaczenia artylerii pojawiła się potrzeba budowy nowych obiektów wysuniętych przed główną linię obrony. Jednym z takich dzieł był właśnie Fort Fryderyka Wilhelma, znany również jako Baszta Montalemberta. Jego budowę rozpoczęto w roku 1805, a prace trwały przez wiele lat, aż do około roku 1829. Przeciągające się działania wojenne oraz zmieniające się potrzeby militarne sprawiły, że budowa nie przebiegała w sposób ciągły. Mimo to powstała konstrukcja była jednym z najciekawszych przykładów nowoczesnej architektury obronnej tamtej epoki. Fort powstał według koncepcji francuskiego generała i inżyniera wojskowego Marca René de Montalemberta. Był on jednym z pionierów nowoczesnej myśli fortyfikacyjnej, który uważał, że przyszłość obrony twierdz należy do potężnych, wielopoziomowych stanowisk artyleryjskich, zdolnych prowadzić intensywny ogień w wielu kierunkach. Zamiast klasycznych bastionów proponował budowę masywnych, cylindrycznych wież artyleryjskich, które mogły skuteczniej kontrolować przedpole twierdzy. Ważnym elementem całego systemu obronnego była również prochownia, czyli magazyn materiałów wybuchowych. W pobliżu fortów i redut budowano specjalne budynki przeznaczone do przechowywania prochu oraz amunicji artyleryjskiej. Były to konstrukcje o bardzo grubych murach, często częściowo zagłębione w ziemi. Ich zadaniem było nie tylko chronić zapasy przed ostrzałem wroga, lecz także ograniczyć skutki ewentualnej eksplozji. W czasie oblężenia prochownia była sercem całego systemu obronnego. To właśnie stamtąd dostarczano proch oraz kule armatnie do stanowisk artyleryjskich rozmieszczonych w fortach i bastionach. Bez stałego dopływu amunicji nawet najpotężniejsze działa szybko stawały się bezużyteczne. Na początku XIX wieku Twierdza Koźle była przygotowywana na możliwość poważnego konfliktu. Europa znajdowała się wówczas w samym środku wojen napoleońskich. W roku 1807 pod twierdzę podeszły wojska francuskie i bawarskie, które rozpoczęły jej blokadę. Oblężenie trwało wiele miesięcy i było jednym z trudniejszych momentów w historii miasta. Choć fortyfikacje zostały poważnie uszkodzone, twierdza przez długi czas stawiała opór. System umocnień, w tym wysunięte forty artyleryjskie, spełniał swoje zadanie, utrudniając przeciwnikowi zdobycie miasta. Jednak rozwój techniki wojskowej sprawiał, że nawet najbardziej nowoczesne fortyfikacje szybko się starzały. W roku 1945 Fort Fryderyka Wilhelma uległ częściowemu spaleniu. Ogień zniszczył znaczną część wnętrza budowli, a drewniane elementy konstrukcji przestały istnieć.
Mimo to potężne ceglane mury przetrwały i do dziś stanowią imponujący przykład architektury militarnej XIX wieku. Po zakończeniu wojny fort stopniowo popadał w ruinę. Przez dziesięciolecia pozostawał opuszczony, a przyroda zaczęła powoli odzyskiwać teren dawnych fortyfikacji. Drzewa i krzewy porosły wały ziemne, a dawne drogi wojskowe zniknęły pod warstwą roślinności. W pobliżu fortu zachowały się także inne elementy dawnych umocnień, w tym prochownie i fragmenty wałów obronnych. Choć ich funkcja militarna należy już do przeszłości, nadal są świadectwem epoki, w której o sile miasta decydowały mury, działa i zapasy prochu ukryte w grubych, ceglastych magazynach. W ostatnich latach pojawiają się także plany rewitalizacji fortu Fryderyka Wilhelma. Mimo zniszczeń, obiekt wciąż zachował swoją charakterystyczną formę i jest jednym z najciekawszych elementów dawnej twierdzy Koźle. Władze miasta oraz lokalne środowiska historyczne rozważają zabezpieczenie fortu i częściowe udostępnienie go zwiedzającym. Wśród pomysłów pojawia się stworzenie przestrzeni edukacyjnej poświęconej historii twierdzy oraz wytyczenie ścieżek historycznych prowadzących przez teren dawnych fortyfikacji. Jeśli plany te zostaną zrealizowane, fort może w przyszłości stać się ważnym miejscem na turystycznej mapie Kędzierzyna-Koźla. Dziś te budowle są przede wszystkim historycznym pomnikiem dawnej sztuki fortyfikacyjnej. Stanowią fragment zapomnianego krajobrazu militarnego, który przypomina o burzliwej historii Śląska i o czasach, gdy potęga państw mierzona była grubością murów oraz zasięgiem armat. Zachęcamy do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału.